Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się oraz jak wybrać strzelnicę na pierwsze strzelanie. Zapraszam! W ostatnim czasie na wielu portalach internetowych oraz na pierwsze strony gazet trafił temat broni palnej. Wiąże się to z faktem, że całkiem niedawno były przedstawione pierwsze propozycje zmiany ustawy o broni i amunicji. I w związku z tym wiele gazet oraz wiele portali sięgnęło po taki bardzo fajny motor, który napędza sprzedaż, czyli motor strachu. Mówię o motorze strachu, ponieważ większość z nas nie zna broni. Nie trzymało broni w rękach albo trzymało ją całe wieki temu, ale generalnie nie jest to dla nas coś powszechnego. A normą jest, że jeżeli czegoś nie znamy, to się tego boimy. W związku z tym chciałbym dzisiaj z Wami omówić temat pierwszego wyjścia na strzelnicę, do czego chciałbym Was bardzo zachęcić, ponieważ uważam, że jeżeli coś znamy, to się tego mniej boimy i możemy rzetelniej spojrzeć na całą sprawę. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na strzelnicę działającą przy klubie strzelających inaczej. Natomiast mimo to cały odcinek będę Wam prezentował tak, żebyście po jego obejrzeniu mieli ogólny pogląd, jak wygląda wizyta na strzelnicy, niezależnie od tego, czy będzie to strzelnica działająca przy kole łowieckim, czy to będzie działająca strzelnica przy klubie sportowym, czy strzelnica całkowicie komercyjna. Zanim przejdziemy na samo stanowisko strzeleckie, będziemy musieli się w klubie wpisać, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, tak żeby w razie czego można nas było zidentyfikować. W tym celu będziecie musieli mieć ze sobą jakiś dokument tożsamości, czy to będzie prawo jazdy, czy to będzie dowód osobisty, to już jest zależne od konkretnego klubu, ale obydwa się raczej sprawdzają i po wzięciu dokumentu tożsamości zostaniecie poproszeni o wpisanie się do książki, do rejestru gości. I możemy już przejść do zapoznania się z regulaminem, BLOS-em i tymi wszystkimi pięknymi rzeczami, które sprawiają, że jesteśmy na strzelnicy bezpieczni. Jak już wejdziemy na teren strzelnicy, wpiszemy się do książki i okażemy ważne dokumenty tożsamości, zostaniemy przez organizatora poproszeni o zapoznanie się z czymś takim, co się nazywa BLOS. Ze mną jest dzisiaj Robert Rosa, który jest prezesem klubu KSI oraz będzie dzisiaj prowadzącym strzelanie. Cześć Robert. Cześć. Powiedz, weszliśmy, wpisaliśmy się do książki, co dalej? Dalej, najważniejsza rzecz, czyli zasady bezpieczeństwa BLOS, obowiązujące w strzelectwie ogólnie, które pozwalają nam bezpiecznie obsługiwać się bronią, bezpiecznie z niej strzelać i ogólnie bezpiecznie się obchodzić. Okej. Poza BLOS-em jeszcze są jakieś dokumenty albo rzeczy, z którymi powinniśmy się zapoznać? Najlepiej zapoznać się z regulaminem strzelnicy. Tak, dokładnie, żeby wiedzieć, co można, czego nie można. Z czym jeszcze warto się zapoznać. Oczywiście z tym, co mówi instruktor. Czyli bezwzględne posłuszeństwo wobec instruktora. Można tak powiedzieć. Ostatnią rzeczą, którą powinniśmy zrobić, zanim wejdziemy na samo stanowisko strzeleckie, to dobranie odpowiednich ochronników słuchu oraz ochronników wzroku. Strzelectwo jest sportem, gdzie generalnie bez tych dwóch rzeczy może nam się wydarzyć jakieś mało przyjemne wydarzenie, ponieważ potrafią się zdarzyć rykoszety, natomiast sam huk też potrafi nam nieodwracalnie uszkodzić słuch. Także ewidentnie zawsze pamiętajcie, żeby przed samym rozpoczęciem strzelania wyposażyć się w niezbędne ochronniki. Zalecam Wam rozpoczęcie strzelania od takiego małego grzdyla. To jest kaliber 22. Jeżeli ktoś z Waszych rodziców albo Wy byliście dawno temu na strzelnicy, to mogliście się spotkać z tego typu pistoletem. To jest pistolet Margolin, który właśnie był przystosowany do strzelania sportowego i funkcjonuje na taki mały kaliber. Jeżeli chcecie mieć wrażenie strzelania z broni bardziej współczesnej, to możecie się na strzelnicy zetknąć z tego typu również pistoletami. To akurat jest CZ P07 w wersji Cadet. Pistolet, który gabarytowo bardzo przypomina P07, czyli pistolet normalnie funkcjonujący na kaliber 9 mm. Dlaczego zalecam Wam rozpoczęcie strzelania od
takiej małej amunicji. Powód jest bardzo prosty. Prawdopodobnie, skoro oglądacie to nagranie, nie byliście na strzelnicy w ostatnim czasie albo nie byliście nigdy. I teraz, jak weźmiecie broń do ręki, oddacie pierwszy strzał, może być to dla Was wydarzenie mniej lub bardziej emocjonujące. Mały kaliber charakteryzuje się małym podrzutem lufy, dzięki czemu będziecie mogli lepiej zapanować nad bronią, lepiej skupić się na pracy palca na spuście i dzięki temu ten proces oswajania się z bronią będzie przebiegał łagodniej. Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydowaliście się opuścić strzelanie z broni w kalibrze sportowym, czyli 22 i przejść do kalibru 9 mm, to najprawdopodobniej spotkacie się z tymi dwoma rodzajami broni. Broń, którą większość z Was kojarzy albo z filmów, albo z gier komputerowych, czyli Glock. To jest Glock generacji 4, 17. Jak widzicie, jest to pistolet, który charakteryzuje się brakiem kurka, czyli tego cynkwajsu, który się odciąga, zanim nastąpi strzał. Ten cały mechanizm spustowy jest tutaj zamknięty wewnątrz szkieletu pistoletu. Drugim rodzajem broni, z którą możecie się spotkać na strzelnicy bardzo często, jest pistolet CZ-P07 na kaliber 9 mm. Czyli tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o CZ-P07 Cadet na amunicję małego kalibru, tak teraz jest dokładnie w zasadzie to samo, tylko na amunicję kalibru większego. Jak widzicie, ten typ pistoletu charakteryzuje się tym, że mamy w tym miejscu kurek, który jest odciągany zanim nastąpi strzał. W trakcie strzelania instruktor prowadzący strzelanie będzie cały czas bardzo blisko Was. To wynika z faktu, że będąc nieobeznanymi osobami z bronią, po oddaniu strzału możecie nieintencjonalnie obrócić się w stronę innej osoby i powiedzieć: hej, zobacz jak fajnie, trafiłem dychę. Albo w ogóle trafiłem w tarczę. I teraz rolą instruktora w tym wszystkim, poza wydawaniem komend, pilnowania amunicji, pilnowania broni, jest zadziałanie właśnie w tego typu sytuacji, że oddaliście strzał, po czym chcecie się odwrócić z jakiegoś powodu i instruktor powstrzyma Was w tym momencie przed nieumyślnym stworzeniem zagrożenia życia i zdrowia innych osób. To protect and serve. Jeżeli skończyliście już strzelanie z broni kalibru 9 mm, to na większości strzelnic będziecie mieli okazję postrzelać jeszcze z broni długiej. Tutaj konkretnie mam w rękach AR-15 i pamiętacie na początku, jak omawiałem te małe grzdylki kalibru 22? To jest pocisk 5,56 i on jest niewiele większy od tych małych pocisków sportowych, natomiast jest to normalny kaliber używany przez wojsko, który zresztą potrafi być bardzo wredny. Poza AR-15 na większości strzelnic będziecie mieli jeszcze możliwość postrzelania z czegoś, co ja bardzo polecam, czyli strzelby. Strzelba w porównaniu do poprzednich jest chyba największym pociskiem, jaki będziecie mieli dostępny na komercyjnych strzelnicach. I poza strzelbą, ostatnią rzeczą, którą możecie wziąć najczęściej na strzelanie, jest strzelanie z AK-47 i on funkcjonuje na nabój 7,62. Jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że na pierwszej wizycie, poza strzeleniem z kalibru 22,9 mm, warto jest, żebyście strzelili ze strzelby. To wynika z faktu, że oswajacie się z bronią, macie 22, później bierzecie 9 mm, a potem nagle dostajecie do ręki strzelbę i czujecie, jak ta broń kopie. Jest to naprawdę fajne wrażenie, które każdemu polecam na pierwszą wizytę. I mniej więcej tak wygląda pierwsza wizyta na strzelnicy. Robert, ile finansowo przygotować na pierwszą wizytę, na pierwsze strzelanie? Najlepiej na pierwszą wizytę na strzelnicy przygotować kwotę 100 zł, ponieważ jeżeli nie jesteście klubowiczami, to w tym macie wliczone wejście na strzelnicę, plus, no w zależności jaki kaliber bierzecie, czyli 50 sztuk amunicji kalibru 0,22 LR, bądź 50 sztuk kalibru 9x19 mm, co wychodzi Was łącznie 100 zł równo. No, stówka to jest taka sensowna kwota na dzień dobry, także ja też od siebie polecam, żeby od tej kwoty rozpocząć. Jeżeli chcecie mieć tańsze treningi strzeleckie, bo na przykład po pierwszej wizycie na strzelnicy się Wam ten sport spodoba, to wówczas polecam Wam zapisanie się do klubu strzeleckiego i chyba w tym momencie klub strzelających inaczej jest najtańszym klubem na terenie Trójmiasta. Tak, zgadza się.
Ja ze swojej strony chciałem Wam powiedzieć, że jak już macie za sobą ten pierwszy trening strzelecki i złapiecie bakcyla, zapiszecie się do klubu, to strzelanie wcale nie musi być drogie. Przykładowo jestem na strzelnicy w poniedziałek, zazwyczaj na taką jedną wizytę zużywam jedną paczkę amunicji bocznego zapłonu, czyli 22 LR i kosztuje mnie to około 20 zł, także strzelając raz w tygodniu w skali miesiąca wydaje poniżej 100 zł. No a wiadomo, jak w każdym sporcie, jak już się złapie bakcyla, no to górnego limitu nie ma, prawda? Dokładnie. Na zakończenie dodam tylko od siebie, że w wakacje i poprzednio zdarzało mi się zabierać moich uczniów szermierzy na strzelnicę. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby osoba, która była, wyszła niezadowolona. Także idźcie, spróbujcie, zobaczcie, co ta afera. I co, z mojej strony tyle. Robert, dziękuję Ci serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia.